Witajcie serdecznie na kanale Lucky Luna Forest. Zima w tym roku w Kanadzie zaskoczyła nas szybciej niż się spodziewaliśmy. Pierwsze płatki śniegu spadły, otulając lasy, pola i miasta białym puchem, który choć piękny przypomina nam o wyzwaniach tej pory roku. Pierwsze dni zimy zawsze niosą za sobą trochę chaosu. Kierowcy przypominają sobie o oponach zimowych, a natura testuje naszą gotowość na mrozy i śnieżyce. To czas, gdy zima zaskakuje nas zarówno swoim pięknem, jak i wymaganiami. Niech ta niezwykła aura będzie dla nas inspiracją, by zwolnić, podziwiać uroki przyrody, ale także pamiętać o ostrożności i przygotowaniu. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zapraszam do wspólnego odkrywania magii tej zimowej krainy. Tym razem zima była dla nas łaskawa. Choć śnieg już przykrył drogi białym dywanem, udało nam się jeszcze wjechać do lasu. Droga prowadząca między gęstymi drzewami była zaśnieżona, a nasze koła delikatnie chrzęściły na świeżym śniegu. Krajobraz dookoła przypominał bajkę. Gałęzie drzew uginały się pod śnieżnym puchem, a powietrze wypełniała cisza, przerywana jedynie szumem wiatru. Czuliśmy, że to być może ostatnia taka okazja w tym roku, by dotrzeć w głąb lasu samochodem. Zima, no niestety, powoli przejmuje kontrolę, a niedługo te drogi będą już nieprzejezdne. Ale tym razem mieliśmy jeszcze możliwość być bliżej tej niesamowitej natury, która otulona śniegiem zapraszała nas do swojego spokojnego, zimowego świata. Po dotarciu do naszej kabiny w środku zaśnieżonego lasu pierwszym krokiem jest chwila odpoczynku. Nim rozpalimy ogień w kominku i poczujemy ciepło, które wypełni całą kabinę, dobrze jest usiąść przy stole i wypić kubek gorącej herbaty. Jej aromat i ciepło w dłoniach od razu dodają energii po podróży przez te zaśnieżone drogi. Artur jak zawsze nie zapomina o mieszkańcach lasu. Zanim zaczniemy w pełni cieszyć się chwilą w kabinie, wychodzi na zewnątrz, aby nakarmić ptaki i podzielić się z nimi zapasem ziaren. Ich radosny świergot, gdy podlatują do karmnika, jest dowodem wdzięczności. Zobaczycie za chwilę sami. Nie zapomina też o innych leśnych stworzeniach. W pobliżu zostawia kukurydzę, starannie rozkłada ją na polanie, aby pomóc im przetrwać ten trudny czas, zimowy czas. Jego troska o naturę jest niezmiennym rytuałem. Robi tak co roku. I ten rytuał przypomina, że zima to czas dzielenia się i troski nie tylko o siebie, ale także o świat wokół nas. Witamy w Lucky Luna Forest. Oczywiście polowanie się jeszcze nie skończyło. Polować można na kuszę i na łuk do 15 grudnia, a że pojawił się nam na kamerze bardzo ładny byk, dlatego zaplanowaliśmy z moim synem, że on jeszcze przyjedzie na polowanie i jeszcze spróbuje, może mu się uda pozyskać trofeum ładnego byka, strzelając z łuku. Zima w lesie to nie tylko czas odpoczynku i troski o przyrodę, ale także moment, kiedy kończy się, tak jak Artur powiedział, sezon polowań. To szczególny okres,
Ostatnie wyprawy w mroźnym powietrzu wśród zaśnieżonych drzew nabierają symbolicznego znaczenia. Dla wielu myśliwych to właśnie te ostatnie dni polowania stają się kwintesencją całego sezonu. W mroźnej ciszy lasu, gdy ślady zwierząt odciskają się na śniegu, czuć jeszcze większy respekt wobec natury i jej cykli. Każde spotkanie z dziką zwierzyną, każda decyzja, którą podejmuje myśliwy, ma teraz szczególną wagę. To czas podsumowań. Moment, gdy doświadczenie, cierpliwość i szacunek dla przyrody splatają się, tworząc swoiste zakończenie całego sezonu. Niedługo las zamarznie w ciszy, a polowanie ustąpi miejsca kontemplacji zimowego krajobrazu i oczekiwaniu na nowe początki w nadchodzących, mroźnych i zimowych miesiącach. O, tu widzicie nasz ogród w zimowej szacie. I wędzarnia, choć teraz uśpiona, prezentuje się majestatycznie. Wiata na łódkę, choć cicha i osłonięta przed mrozem, również opowiada swoją historię. Dobrze, że zadbaliśmy o wszystko. Łódka jest schowana i zabezpieczona, wiata dzielnie chroni ją przed zimową aurą. Ten nasz las, pełen spokoju i ciszy, przypomina teraz o cyklu natury. Zima zamyka pewien rozdział, pozwalając nam zatrzymać się na chwilę i podziwiać, jak każdy element naszego otoczenia, przygotowany z troską na tę porę roku, współgra z urokiem mroźnej Kanady. A co teraz robi Artur? Za chwileczkę wam wszystko opowiem. A może jednak wstrzymam się na sekundkę, bo za chwilę oddam głos Arturowi. To on najlepiej opowie, co tym razem wykombinował i czym się aktualnie zajmuje. Zapewniam was, że zawsze ma coś ciekawego do przekazania. Zostańcie z nami. Co to będzie? No, warto posłuchać. Dzisiaj w lesie chcę zrobić coś takiego jak odśnieżarkę do śniegu, czyli plow. Ciągnięty za ATV, skos, po to, żeby troszeczkę ten śnieg, który świeży jest, ubić i wyrównać drogę, żeby można było za 2 tygodnie też wjechać samochodem do środka. I właśnie taki jest mój mąż. Nie marnuje czasu i zawsze znajduje praktyczne rozwiązania. Tym razem stworzył, tak jak już mówił, plow, ale dla mnie to jest taka leśna odśnieżarka. To niezastąpione narzędzie do odśnieżania naszej drogi w lesie, która zimą staje się jedynym połączeniem z cywilizacją. Dzięki niej możemy być spokojniejsi, wiedząc, że wjazd będzie zawsze odśnieżony i przejezdny, nawet gdy śnieg będzie sypał i sypał bez końca. No a prognozy na najbliższe dni są, delikatnie mówiąc, mało łaskawe. Zapowiadają sztorm śniegowy z silnym wiatrem i intensywnymi opadami, które mogą całkowicie zasypać drogi.
Dobrze, że Artur pomyślał o wszystkim, bo w takich warunkach łatwo można utknąć w lesie na dłużej, a my musimy być gotowi na każdą ewentualność. Odśnieżarka to teraz nasz sprzymierzeniec w walce z zimową aurą. Dzięki niej nie tylko będziemy mogli wyjechać, ale też wrócić do naszego zaśnieżonego azylu. Bardzo się cieszę, że Artur dba o to, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Mogę czuć się tutaj bezpiecznie. Arturowe urządzenie spisuje się doskonale. Jego leśna odśnieżarka działa bez zarzutu, a śnieg znika z drogi warstwa po warstwie. Choć pracy jest sporo, to sprzęt radzi sobie świetnie, a my z każdym przejazdem widzimy coraz lepszy efekt. Droga pomału nabiera kształtu. Odsłonięta pod śnieżnej pokrywy zaczyna być przejezdna. Tak, to jednak niełatwe zadanie, bo opady są i będą intensywne, a śnieg zapewne będzie gromadził się bardzo szybko. Artur musi przejeżdżać odśnieżarką kilkanaście razy pod rząd, żeby cała praca miała sens i żeby droga była rzeczywiście przygotowana na nadchodzący sztorm. No, jak widzicie, to żmudna praca, ale efekt jest tego wart. Dzięki jego determinacji nasz wjazd znowu staje się przejezdny, a my możemy być spokojni, że nie zostaniemy całkowicie odcięci od świata. Taka leśna odśnieżarka to prawdziwe zimowe wybawienie. Podczas gdy Artur pracuje na zewnątrz, odśnieżając naszą drogę, w kabinie zapanowało już przytulne ciepło. Kominek wesoło trzaska, jego płomienie wypełniają przestrzeń miękkim blaskiem. Uwielbiam te chwile, gdy ogień ogrzewa nie tylko nasze ciała, ale i serca, przypominając, jak wyjątkowy jest ten zimowy czas u nas w lesie. Ja tymczasem zaczynam powoli przyozdabiać kabinę świątecznymi dekoracjami. Delikatne lampki, girlandy, ręcznie robione ozdoby zaczynają zdobić wnętrze, tworząc magiczną atmosferę. Och, jak ja uwielbiam ten czas! To taki mój rytuał, który przynosi radość i spokój. Wszystko staje się takie ciepłe, domowe, nawet pośród zimowego krajobrazu. A na zewnątrz? Na zewnątrz zima sama tworzy swoje ozdoby. Płatki śnieżne osiadają na gałęziach, tworząc białe korony, a sople lodu połyskują w świetle, jakby natura zawiesiła swoje kryształowe girlandy. Wspólnie, ja w kabinie, a zima na zewnątrz, przygotowywujemy nasz mały świat na święta. Każdy na swój sposób. To taki piękny, pełen harmonii czas
między człowiekiem a naturą. Stare przedmioty mają w sobie coś niezwykłego, duszę dawnych czasów i ponadczasowy urok. Teraz robię kawę ze starego młynka, który wciąż działa niezawodnie, jakby czas wcale go nie dotknął. Kręcenie korbką, słuchanie charakterystycznego chrzęstu mielonych ziaren. Ma w sobie jakąś niezwykłą magię. Uwielbiam ten proces, bo jest niespieszny, a aromat świeżo zmielonej kawy wypełnia całą kabinę, dodając ciepła i spokoju. Taki młynek to coś więcej niż narzędzie. Dla mnie to jest taki łącznik z przeszłością, który przypomina, że stare rzeczy nigdy nie tracą swojej wartości, bo kryją w sobie historię i wspomnienia. Ta kawa przygotowana w ten sposób smakuje wyjątkowo. Pali się. Jakby każdy łyk miał w sobie odrobinę dawnych, pięknych czasów. Z czarodziejskiego młynka. W czarodziejskim lesie, zasypanym śniegiem. I poranna kawka gotowa. O, w kabinie rozchodzi się aromat świeżej kawy. Artur teraz przygotuje śniadanko, a ja podam mu. No, jestem ciekawa, czy też mieliście takie urządzenie w domu. Tak, tak, ręczny robot kuchenny, taki z korbką, który kiedyś królował w kuchniach naszych mam i babci. Jest w tych przedmiotach coś wyjątkowego, co łączy pokolenia. Mieliście w domu takie sprzęty? Czy pamiętacie takie chwile? Dajcie proszę znać w komentarzach, czy też mieliście takie sprzęty. Podyskutujemy sobie troszkę. Zapraszam serdecznie do komentowania. Czekam na te komentarze. No i udało nam się wykręcić puszystego omlecika. Prosty, z odrobiną wspomnień i ciepła, które przynoszą te stare, ale niezawodne urządzenia. Ach, jak to smakuje lepiej, kiedy narzędzia mają historię.
Niedawno odkryliśmy małą, urokliwą piekarnię. Już z daleka czuć było zapach świeżo pieczonego chleba, takiego, który od razu przywołuje wspomnienia Polski. Okazało się, że wypieka się tam wspaniały chleb, prawie taki jak my sami pieczemy, naturalny, na zakwasie, pachnący i z chrupiącą skórką. Ale to chciałam Wam powiedzieć to, co jest najważniejsze, że za tymi wypiekami stoi nasza krajanka, Polka, która z pasją i sercem kontynuuje tradycję pieczenia prawdziwego, zdrowego chleba. Wspaniały, wspaniały chleb. No a za oknem zima na całego. Śnieg zaczyna powoli sypać i coraz bardziej otula miękkim, białym puchem wszystko dookoła. Magiczny czas. A ja, żeby jeszcze bardziej poczuć ten klimat i się odprężyć, lubię zająć się czymś twórczym. To właśnie ten moment, kiedy mogę usiąść z farbami, a tym razem z akrylowymi markerami i oddać się swojej pasji. Tym razem będę malować gnoma, takiego zimowego, ale i kolorowego, pełnego uroku. To takie drobiazgi, ale dają mnóstwo radości, sprawiają, że ten czas staje się jeszcze bardziej magiczny. O, Artur jak zwykle coś wędzi, ale ja będę spędzać czas na tworzeniu, bo to zawsze bardzo koi, zwłaszcza gdy za oknem wirują płatki śniegu. A teraz uwaga, specjalnie dla naszych wszystkich widzów. Specjalny przepis na prawdziwą zimową zupę, idealną na mroźne dni. Uwaga, najpierw bierzemy cały garnek śniegu puszystego prosto spod okna z drzewa. Ważne, żeby był dobrze ubity, bez dziwnych dodatków typu liście czy rękawiczki. Garnek stawiamy na ogień i cierpliwie czekamy, aż śnieg się roztopi. W międzyczasie można popatrzeć przez okno na padające płatki. To inspiracja już w komplecie. Gdy śnieg zmieni się w krystalicznie czystą wodę, będziemy dodawać zimowe kule. Najlepiej te przygotowane wcześniej. Jeśli nie macie w zapasie, szybka dostawa z naszego lasu. Można zamówić. A na koniec doprawiamy sopelkami lodu. Dla smaku i odpowiedniej chrupkości można nawet je złamać. 1 na pół, żeby wyglądało bardziej profesjonalnie. Całość podajemy z uśmiechem i solidną porcją wyobraźni. Próbowaliście kiedyś takiej zupy? Pamiętacie, zima to czas, kiedy można jeść śnieg bez wyrzutów sumienia. Zapraszam do gotowania. Smacznego! Jesteś łobuz. Jesteś łobuz. Ale świetnie. Dużo śniegu. Idę upiec rogaliki, żeby było jeszcze piękniej i słodziej. Jak jest ten zimowy czas, to bardzo lubię
upiec coś w naszej kabinie. Coś szybkiego, prostego, no i pysznego. Dziś, tak jak wspominałam wcześniej, padło na rogaliki. Będą one z musem jabłkowym i lukrem na wierzchu. Takie super, ciepłe, pachnące jabłkami i słodkie od lukru. Szkoda, że już wypiliśmy naszą dobrą, aromatyczną kawę. A to wszystko dzięki jeszcze naszemu piecykowi, który razem z piekarnikiem ściągnęliśmy aż z Polski. Ma już swoje lata, ale sprawdza się znakomicie. Kocham ten piecyk nie tylko za to, że działa bez zarzutu, ale też za wspomnienia, które ze sobą przywiózł, bo przecież nic nie smakuje tak dobrze, jak wypieki zrobione w piekarniku, który ma duszę, naszą polską duszę. Rogaliki gotowe. Czas wsadzić je do pieca. Czas wyciągnąć smakołyki. No to do takich smakołyków to coś trzeba jeszcze zrobić. To ja idę robić grzane wino na ognisku. No to już. I wiecie, jak to ze mną. Oczywiście otwieracza do wina nie ma, ale jest śruba, kombinerki i akcja. O kurna, wyrwało mi się. No. Jeszcze raz. Ok, śruba wkręcona trochę głębiej. No i próbujemy to otworzyć. Otwarte. Szczypta cynamonu. Starczy. No i na ognisko. I na ognisko. Mam nadzieję, że się nie wywróci przez jakieś parę minut. No już minęło trochę czasu. No, już chyba wino takie wystarczająco ciepłe, z cynamonem. Idziemy teraz do kabiny nalać i wypić do tych gosi rogalików. Fajnie, zima. Kochanie, do twoich rogalików grzaniec prosto z pieca, z ogniska. Pogoda marzenie. Za oknem, jak widzicie, pada śnieg, a my odpoczywamy. Z grzańcem w ręku. Super. Ciepłe wino na taką pogodę. Pierwsza klasa. No nie lunka? To co, kochanie? Rogalika? No oczywiście.
Rogaliczek. Pychota. Pozdrawiamy z naszego lasu. Lucky Luna Forest. My tu sobie spokojnie odpoczywamy, ciesząc się ciepłem naszej kabiny, a za oknem śniegu przybywa z każdą minutą. Biały puch wiruje w powietrzu i układa się grubą warstwą, jakby zima chciała udowodnić, że jeszcze ma sporo siły. Artur niestety znowu musi podłączyć naszą leśną odśnieżarkę. To już drugi raz dzisiaj. Nie ma wyjścia, bo przecież ścieżki muszą być drożne. W takich warunkach, no to nie tylko obowiązek, ale i małe zimowe wyzwanie. Trzeba ruszać w teren i walczyć z naturą, żeby znów zrobić trochę miejsca wokół nas. Taki już urok życia w lesie. Zima jest piękna, ale nie daje o sobie zapomnieć. Teraz dni są bardzo krótkie, ledwo zdążymy się nacieszyć światłem, a już zapada zmrok. Za oknem ciemność, pojawia się coraz szybciej, a śniegu tylko przybywa i przybywa, jakby nie miał końca. Artur musiał wyjść jeszcze raz, mimo późnej godziny. Odśnieżanie nie może czekać, bo rano wszystko musi być gotowe, a drogi muszą być przejezdne. No, jednak zima pokazuje swoje wymagające oblicze. Śnieg sypie, a my wiemy, że ten wysiłek to część życia w naszej zimowej, leśnej krainie. Dziękujemy, że jesteście częścią naszej leśnej rodziny. Wysyłamy Wam moc ciepła i serdeczności prosto z naszej kabiny w środku zimowego lasu. Wesołych świąt, kochani, i szczęśliwego nowego roku. Z miłością i wdzięcznością. Lucky Luna Forest. Artur i Gosia.